Cześć, tutaj Waldek, kanał Photomix, nowy tutorial, nowy poniedziałek. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić, jak zrobić profesjonalny efekt deszczu. Tutaj ukaże się wiadomość, ponieważ robiłem już taki film, pokazywałem dwa przykłady. Ten będzie trzeci, chyba najbardziej taki wymagający, jeżeli chodzi o znajomość Photoshopa i znajomość opcji Photoshopa. Zaznajomicie się właśnie z nowymi rzeczami, które chciałbym Wam pokazać i które pozwolą uzyskać jak najlepszy efekt deszczu i właśnie przyjęcia zdjęcia, żeby ono było najbardziej realne, jeżeli właśnie chodzi o sam deszcz. Chciałbym Was również zaprosić na mojego Instagrama, który się odradza i tak samo się odradza moja strona internetowa. Wpadnijcie, zobaczcie, będzie to się cały czas rozwijało, dlatego warto też śledzić te dwa moje kanały. Oprócz YouTube'a, oczywiście Facebook, to nie muszę przypominać, tam na pewno mnie znajdziecie. Druga sprawa to, jak mówiłem przy wcześniejszym filmie, piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale, jakieś nowe pomysły, a ja będę próbował je skutecznie realizować i wdrażać właśnie filmy z Waszymi pomysłami na moim kanale. Dodatkowo to, co wspominałem także wcześniej, chciałbym jakoś nas złączyć w jednej grupie, w jednym miejscu, dlatego powiedzcie mi, na jakiej zasadzie byście chcieli, aby jeszcze przekazywać między sobą wiedzę, czy to ma być mail i będziecie wrzucali na przykład swoje zdjęcia obrobione z jakimiś ewentualnie problemami lub te zdjęcia, które obrobiliście ucząc się na moich tutorialach. Bardzo chętnie usłyszę właśnie Wasze opinie i zobaczę Wasze zdjęcia, ewentualnie później będę chciał pokazać to i omówić także na kanale. Dlatego zachęcam do komentowania i pisania mi właśnie, jak byście to Wy chcieli widzieć, żebyście to właśnie Wy jako moi odbiorcy mieli największy wkład w to, co się tutaj dzieje i było to zrobione pod Was. Nie chciałbym tworzyć czegoś, co będzie Wam nie pasowało i było jakieś uciążliwe właśnie dla samych Was. To ma być dla Was, dlatego proszę Was o pomoc w tym temacie. I wracając do dzisiejszego tutorialu, efekt deszczu. Wcześniej możecie też tutaj był właściwie już robiony efekty dymu, była tęcza i resztę tutaj sobie zobaczcie, bo ciekawe efekty, można przerobić swoje zdjęcia, a teraz pokazuję już, jak właśnie zrobić bardzo fajny efekt deszczu i zmoczonej osoby. Cały efekt będę pokazywał właśnie na tym zdjęciu. Pierwsze, co wykonam, to poprzez stworzenie nowego dokumentu zrobię kształty właściwie deszczu. Także przechodzimy do menu File, New i tworzymy nowy dokument. Rozdzielczość 1080 na 1080, 72 piksele, RGB, Create. Jeśli mamy takie linie pomocnicze, możemy je właśnie, biorąc tutaj Move Tool narzędzie, jeżeli na nie najedziemy, przeciągnąć na nasze skale i po prostu wyrzucić z pola widzenia. W tej chwili nie są nam całkowicie potrzebne. Główną teraz zasadą dalszej pracy jest to, abyśmy tutaj właśnie w kolorach jako podstawowy mieli czarny i jako dopełniający kolor biały. I pierwszą rzeczą jest stworzenie
jak najbardziej możliwie realistycznego właśnie deszczu, czyli przechodzimy do menu filtr, render i fibers. Jak widzicie, dostaliśmy tutaj właśnie takie linie biało-czarne, które w późniejszej edycji stworzą nam właśnie efekt deszczu i same krople deszczu. Zwiększamy tutaj opcje mniej więcej tak, aby ten cały efekt był jak najbardziej naturalny. Tak jak widzicie, jeśli się oddali, to faktycznie wygląda jak dość gęsty deszcz. Opcje 38 i 9 w tej chwili możemy tak zostawić, możemy dać randomize, czyli te wszystkie właśnie tutaj kształty stworzy nam sam program z automatu i będą to nie jakieś ustawione dokładnie, a właśnie wybrane przypadkowo. Możemy dokładnie jeszcze zwiększyć na maksa tutaj variance, przesunąć suwakiem do końca. Tak samo strange. Też patrząc właśnie na ten cały nasz obrazek, gdzieś do około 36 i klikamy OK. W tej chwili, jak widzicie, pokazał nam się nasz obraz przykładowych naszych kropli deszczu. Przechodzimy do menu Image, Adjustment i Levels. Tutaj w Input Levels, właśnie na naszym wykresie, chwytamy lewym klawiszem myszy ciemny suwak i przesuwamy go dosyć mocno w prawą stronę na około 220. OK. Jak widzicie, obraz nam się jeszcze bardziej dostosował właśnie do tego, co chcemy uzyskać w późniejszym czasie. Po powiększeniu przez Ctrl 0 dostosowaniu wymiaru do naszej rozdzielczości, jak widzicie, to właśnie tak wygląda. Można oczopląsów dostać. I w tej chwili przechodzimy do menu Filter, Blur i Motion Blur. I teraz będziemy delikatnie rozciągać i nadawać ruchu kroplom. Kąt 90 stopni, tak żeby to ruch był z góry do dołu. Dystans na około 27 i klikamy OK. I jeszcze raz przechodzimy do menu Image, Adjustment i jeszcze raz wybieramy Levels. Jeszcze raz właśnie łapiemy lewym klawiszem myszy czarny punkt i przesuwamy w tej chwili tak, żeby widzieć tylko te właśnie nasze pojedyncze krople. Myślę, że 136 wystarczy. Jak widzicie, są pojedyncze, już można takie jakby krople spadające z nieba zobaczyć. Klikam OK. I w tym momencie można pozostawić naszą grafikę taka, jaka jest, lub jeszcze ją poprawić poprzez przejście do filtr, rozmycie, blur i jeszcze raz motion blur. Jak widzicie, już się to troszeczkę zmieniło. Teraz zmniejszymy dystans do około 11 i klikam OK. Teraz będę próbował zmienić warstwę w jednolity wzór. Wybieram menu Filter, Other, Inne i Offset. To chyba będzie przesunięcie czy coś takiego po polsku. Jak zauważycie, bo ja tu już robiłem i
tu będzie na 0 i u Was prawdopodobnie i tu będzie 0, ale jeśli zmienimy położenie pionowe, przesunięcie pionowe właściwie, to zobaczycie, pojawia się taki szef i właśnie chodzi o to, aby to zniwelować, bo zniszczy nam cały efekt wcześniejszych właśnie naszych spadających kropel. Tak możemy tutaj zostawić. Horyzontalnie możemy przesunąć troszeczkę na plus. Klikam OK. I teraz, aby całkowicie zniwelować właśnie ten szef, który tutaj powstał, wybieram stempel. Klawiszem Alt biorę próbkę z dolnej części projektu i przeciągam po tym właśnie szwie, tak żeby całkowicie zniwelować jego widoczność. Jeśli to mamy zrobione, to następnym krokiem będzie konwersja czarnych pikseli na przezroczyste. A robimy to w sposób taki, że tutaj w naszym oknie, gdzie mamy warstwy, przechodzimy do kanałów Channel i na bez znaczenia którym z wciśniętym klawiszem Ctrl na systemach Windowsa i Command na systemach macowskich, w moim przypadku na przykład na czerwonym, na red, klikamy i jak widzicie pojawiły nam się takie delikatne kropeczki, mrówki określające, że coś zostało zaznaczone. W zależności jakich używasz ustawień, Photoshop może zwrócić uwagę, właściwie wyświetlić monit, że jeśli zaznaczenie jest mniejsze niż 50%, to widoczne właśnie tutaj mrówki, które maszerują dookoła zaznaczenia, się nie pojawią. Należy to zignorować i nacisnąć OK. I teraz, jeśli mamy już to zrobione, przechodzimy jeszcze raz do Layers, do warstw. Z dolnego menu wybieram Solid Color i nasze zaznaczenie przesuwam z czarnego, czyli z koloru na samym dole, na samą górę na kolor biały. Klikam OK, wyłączam dolną warstwę i zaczynam tworzyć wzór. Przechodzę do Edit, Define Pattern i tutaj tworzymy kształt właśnie naszego deszczu, czyli wpiszemy po prostu deszcz. I klikamy OK. Teraz jeśli to zrobiliśmy, możemy powrócić do naszego zdjęcia i już edytować właśnie nasze główne zdjęcie, ponieważ mamy już stworzony deszcz. Teraz wystarczy go tylko nałożyć i odpowiednio skonfigurować efekt, aby był najbardziej naturalny. Przechodzę tutaj na dolne menu, otwieram i wybieram właśnie Pattern. Jak widzicie, tutaj w okienku akurat mamy kształty, które wypełniają nasze zdjęcie, czyli otwieramy i wybieramy deszcz, który stworzyliśmy przed chwilką. Zobaczcie, został on już nałożony. Mamy taką opcję jak skala, którą możemy zwiększać i zmniejszać krople naszego deszczu bez utraty jakości. To jest właśnie dosyć ciekawa metoda i bardzo fajna. Oczywiście, jeżeli przejedziemy myszką na nasze zdjęcie, możemy także wszystko przesuwać sobie względem naszego zdjęcia. W tej chwili będę robił od najmniejszych kropli do największych, czyli mniej więcej 188. Klikam OK i teraz
Ctrl J, Command J. 2 razy klikam na ikonkę właśnie z kształtem. Otwiera się ponownie okno dialogowe naszych kropli i teraz zwiększam skalę do około 320. Klikam OK. Jeszcze raz zaznaczam podstawową warstwę z kształtem i jeszcze raz wciskam Ctrl Command J i 2 razy klikam i tak samo jak wcześniej zwiększam jeszcze bardziej krople, przesuwam, klikam OK. Tak samo jeszcze możemy 2 razy kliknąć na górne, bo nie przesunąłem i też delikatnie przesunąć, żeby efekt był jak najbardziej naturalny. Jeszcze można tutaj z twarzy troszeczkę zdjąć te spadające krople. O, i tak można to na razie zostawić i wybieram pierwszą warstwę z najmniejszymi kroplami i będę chciał troszeczkę ją rozmyć, aby stworzyć takie wrażenie głębi, żeby była nieostra, czyli żeby te krople padały troszeczkę dalej niż w tej chwili te wszystkie, które mamy. Czyli musimy przejść do maski warstwy. Klikam prawym klawiszem Delete Layer Mask. Został tylko nasz kształt, nasze kształty tych malutkich kropelek. I tutaj chcę zaznaczyć samą postać, aby jej właśnie nie rozmywać, a rozmywać tylko elementy odznaczone. Czyli wybieram dowolne narzędzie zaznaczania, Select Subject i teraz komputer sam ze swoimi algorytmami, jak widzicie, zaznaczył postać. Nie jest ona jakoś dopracowana, ale bierzemy tutaj właśnie pędzelek z minusem i odznaczamy te elementy, które zaznaczyły się za mocno. Teraz znowuż jest za mało tutaj, więc bierzemy z plusikiem i zaznaczamy to, co ma być w tej chwili właśnie zaznaczone, czyli delikatnie jeszcze przesuwamy, aby nasza postać się ładnie tutaj zaznaczyła. W tej chwili tak to jest i tak możemy zakończyć. I wciskając klawisz Alt lub Option w systemach makowskich tworzymy maskę warstwy. Jak widzicie, stworzyła się nam maska zakrywająca tylko postać tutaj naszej modelki. Teraz jeśli byśmy to chcieli rozmyć, to trzeba rozrasteryzować naszą warstwę, czyli będąc właśnie tutaj, klikamy prawym klawiszem i Rasterize Layer, czyli mamy zwykłą warstwę, już nie mamy warstwy kształtu. Teraz przechodzimy do menu Filtr, Blur, Gaussian Blur, czyli rozmycie gaussowskie. Tutaj już wcześniej testowałem, dlatego pozostawię, chociaż można 2,1 dać promień i klikam OK. Jak zobaczycie, już mamy takie właśnie te delikatne rozmycia, troszeczkę tak jakby w trójwymiarowości dawały nam taką przestrzeń. Następnie należy zrobić transformację tej warstwy, czyli Ctrl-T, Command-T. Jak widzicie, pojawiły nam się punkty pomocnicze do właśnie edycji obrazu, czyli tych naszych rozmytych kropli i delikatnie powiększam i przekręcam w prawą stronę,
tą fajeczką, jeżeli ktoś ma starszego Photoshopa, zatwierdzamy i wyłączamy transformację. Jeśli ktoś ma najnowszego, to wystarczy gdziekolwiek kliknąć, samo to się z automatu zrobi. I teraz przechodzę do warstwy wyższej i także prawym klawiszem myszy tutaj i robię Rasterize Layer, Ctrl T, Command T, powiększam i przekręcam w drugą stronę, żeby efekt był bardziej realistyczny, żeby te krople wszystkie nie leciały w jedną stronę, przecież mamy wiatr, różne warunki są. I biorę trzecią warstwę i robię, na trzeciej warstwie robię to samo, czyli prawy klawisz, Rasterize Layer, Ctrl T, Command T, jeszcze Ctrl minus zmniejszę zdjęcie, aby na przykład jeszcze bardziej zwiększyć te krople deszczu. Możemy to sobie także dowolnie przesuwać i oczywiście przekręcać. Zatwierdzam. Ctrl 0 wyrównuje do naszej rozdzielczości. Jak widzicie, już mamy bardzo fajnie krople w różnych kierunkach spadające na ziemię, także efekt jest naprawdę ciekawy. Jeśli chcemy jeszcze coś zwiększyć, po prostu możemy zrobić Ctrl J na dowolnym elemencie i Ctrl T, przekręcić, zatwierdzić i mamy dowolnie, możemy, tak jak widzicie, edytować sobie nasz deszcz, tak aby wyglądał jak najbardziej realistycznie. Teraz zaznaczam pierwszą warstwę z naszym deszczem, wciskam klawisz Shift, zaznaczam ostatnią i grupuję to poprzez Ctrl Command G. Zobaczcie, stworzyła nam się grupa, w której zawarte są wszystkie warstwy dotyczące deszczu. Jeżeli wyłączymy grupę, wyłączymy całą widoczność naszego deszczu. Dobrze by było jeszcze jakoś zedytować włosy, aby wyglądały tak, że są mokre, ewentualnie troszeczkę twarz. Przechodzimy na nasz background, wciskamy prawy klawisz myszy i konwertujemy do obiektu inteligentnego, czyli Convert to Smart Object. Następnie przechodzimy do menu Filtr, Filtr Gallery, czyli galeria filtrów i tutaj w filtrach artystycznych mamy Plastic Wrap i jak pomniejszę, to zobaczcie, właśnie mamy taki efekt plastiku, którym będziemy edytowali włosy i miejsca, w których właśnie będziemy chcieli zmoczyć naszą modelkę. Klikam OK. Jak widzicie, stworzyła nam się maska naszych filtrów. Teraz, jeżeli mamy tutaj kolor biały, musimy zakryć, bo będziemy chcieli tylko odsłaniać elementy, które nam są potrzebne, czyli włosy, ewentualnie trochę twarzy, tutaj kurtka, może tu okna, szyby lepiej wyglądają właśnie z tym efektem plastiku. I jeśli ktoś ma właściwości, czyli properties ustawione tutaj lub są tutaj na pasku, jeżeli nie widzicie, to w menu Window jest Properties, czyli właściwości. Jak klikniecie, to te okno się pojawi i tu możecie wcisnąć Invert, wtedy zmieni nam się właśnie z koloru krycie naszej maski warstwy z koloru białego na czarny, lub klawiszowo Ctrl-I daje ten sam efekt i mamy kolor czarny i stworzoną niewidoczność właśnie naszego filtra. I teraz
przechodzimy do pędzla, kolor biały i maluję po włosach, bo włosy będą właśnie zmoczone. Okno, tak jak mówiłem, jednak te okna wyglądają o wiele lepiej, jak tutaj też to fajnie dosyć wygląda. O. Dodatkowo kurtka. Tutaj tak samo. Te wypustki, wszystko co wystaje, to myślę, że spokojnie można właśnie zrobić tak, jakby było mokre. O. I w tym wypadku możemy zakończyć. I teraz jak klikniemy dwukrotnie na tą tutaj ikonkę, pojawi nam się okno dialogowe naszego Smart Filtra, gdzie możemy przez Opacity zmienić moc właśnie jego działania. Przed, po i tak możemy zostawić, widać tutaj fajne krople, jakieś ułożenie takich pseudo mokrych efektów. Teraz przechodzimy na najwyższą warstwę. Tutaj z menu wybieramy kolor lookup i po prostu zmienimy wartość, kolor całkowicie naszego zdjęcia, troszeczkę zmieniając mu styl. Na górze pojawi się zakładka, gdzie dosyć szeroko właśnie mówię o zastosowaniu tego narzędzia. Możemy po prostu tutaj, jak widzicie, dostosować sobie, mamy automaty, w których zmieniamy całkowicie kolorystykę naszych zdjęć. Dodatkowo możemy opacity zmniejszyć i proszę bardzo, efekt końcowy naszych prac. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten efekt przypadł Wam do gustu i ewentualnie będziecie go używali przy tworzeniu właśnie takich efektów. Oczywiście lepiej jest iść i wziąć aparat ze sobą i zrobić zdjęcie w deszczu, to jest najbardziej naturalne, no ale nie zawsze ktoś ma taką możliwość i może to zrobić właśnie w takiej sytuacji. Jest potrzebny i parasol, czyli ktoś musi trzymać, żeby robić zdjęcie. Także wyjście ze stworzeniem sztucznie takiego deszczu jest naprawdę fajne. Kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zapraszam do subskrypcji i polecam się na przyszłość. Do następnego tygodnia. Cześć!